W dzisiejszym filmiku pokażę, jak zrobić rękawiczki dla niemowlaka. Są łatwe i szybkie w wykonaniu. Mam na imię Joanna i zapraszam na filmik. Na zdjęciu widać schemat rękawiczki. Obydwie rękawiczki są wykonane w taki sam sposób. Rękawiczka składa się z 3 części: ściągacza 1×1 i części dłoni zakończonej palcami. Na końcu ściągacza można zrobić rząd z małymi dziurkami, przez które przewleka się sznureczek lub kokardkę, aby rękawiczka lepiej trzymała się na rączce. Na schemacie zaznaczone są ilości oczek i rzędów. Ilość oczek powinna być parzysta, aby otrzymać później łatwy szew ściągacza po zszyciu. Na początku ustaw wózek po prawej stronie maszyny i wysuń do przodu 40 igieł do pozycji wstrzymania. Pozycja D w maszynach Silverit, a w maszynach Brother pozycja E. Zaczynając od trzeciej igły po prawej stronie, przesuń do tyłu co drugą igłę do pozycji A. Używając włóczkę zastępczą, nabierz oczka na wysunięte igły metodą litery E i przerób parę rzędów. Zawieś ciężarki na powstającej robótce i przerób kolejne parę rzędów. Zastąp włóczkę zastępczą nitką nylonową i przerób jeden rząd. Zamień nitkę nylonową na włóczkę właściwą. Obniż wielkość oczek o 2 numery od wielkości właściwej dla danej włóczki i przerób 3 rzędy. Przy użyciu transfera zawieś na skrajnych igłach wątki brzegowych oczek z pierwszego niebieskiego rzędu. Przesuń do pozycji wszystkie igły z pozycji A do pozycji pracy. Zwiększ wielkość oczek o 1 numer. Przerób właściwą liczbę rzędów dla ściągacza. W pokazywanej rękawiczce jest to 20 rzędów, około 4,5 cm. Aby otrzymać ściągacz 1×1, należy przerobić na otrzymanym kawałku co drugie oczko na oczko prawe. W tym celu zrzuć oczko z igły, zaczynając od trzeciej igły z prawego końca. Oczko sprój do nitki nylonowej przy pomocy końcówki transfera. Następnie przełóż haczyk transfera pod pierwszą niebieską nitką i poprowadź go do góry, aby wyszedł za trzecią nitką, omijając 2 nitki po drodze. Skieruj haczyk do góry, aż nitka znajdzie się pod skrzydełkiem haczyka. Zahacz nitkę na haczyk i pociągnij go do dołu, tworząc oczko. Powtarzaj te czynności, przerabiając każdą nitkę drabinki na oczko prawe. Gdy dojdziesz do góry, przenieś oczko z haczyka transfera na haczyk pustej igły. Powtórz te czynności, aż zostaną przerobione oczka na każdej co drugiej igle robótki. Po zakończeniu pociągnij za jeden koniec nitkę nylonową, aby usunąć część przerobioną włóczką zastępczą. Ściągacz 1×1 jest gotowy. Teraz na końcu ściągacza przygotuj rząd dziurek, aby później przewlec przez nie sznureczek lub wstążkę.
Rozpocznij od 4. igły i kontynuuj według schematu. Ilość dziurek jest parzysta, aby obydwa końce sznureczka wychodziły na zewnątrz rękawiczki, a 2 środkowe dziurki z przodu są bliżej siebie, aby supełek lub kokardka ładnie się układała. Aby powstały dziurki, przenieś przy pomocy transfera oczko zaznaczone na schemacie cyfrą 0 na sąsiednią igłę. Po zakończeniu ustaw wielkość oczek na właściwą dla danej włóczki, w moim przypadku na numer 7, i przerób 14 rzędów, aby powstała część dłoni. Teraz jest kolej na ostatnią część rękawiczki, palce. Ukształtuj je przy pomocy rzędów skróconych. Ustaw wózek po prawej stronie płyty. Zmień ustawienia maszyny na dzianie rzędów skróconych. W maszynach Silver Reed przesuń obydwie dźwignie Russella z rzymskiej 2 na 1, a w maszynach Brother dźwignię przesuń z litery N na literę H. Na maszynie nabrane jest 40 oczek. 20 oczek po lewej stronie wysuń do przodu do pozycji wstrzymania. Na pozostałych 20 igłach, które są w pozycji pracy, ukształtowana zostanie część na palce. Podziel te igły na 3 grupy. Grupa środkowa ma 8 oczek, a 2 boczne powinny mieć po tyle samo oczek. Aby to policzyć, odejmij od 20 oczek 8, a otrzymany wynik podziel na 2. Wyszło po 6 oczek na każdą stronę. Oznacza to, że najpierw o te 6 oczek robótka będzie pomniejszona, a następnie powiększona. Aby odjąć oczko, wysuń do przodu do pozycji wstrzymania 1 igłę od strony wózka i przerób 1 rząd. Ponownie wysuń do przodu 1 igłę po stronie wózka i przerób kolejny rząd. Powtarzaj te czynności, aż pozostanie 8 oczek po środku i przerobione będzie 12 rzędów. Następnie odwróć ten proces, dodając po 1 oczku do momentu, aż wszystkie 20 igieł będzie w pozycji pracy. Przewieź ciężarki do góry. Owiń włóczką wewnętrzną igłę od strony wózka i przesuń ją do tyłu do połowy do pozycji C. Przerób 1 rząd. Ponownie owiń wewnętrzną igłę od strony wózka i przesuń ją do tyłu do połowy. Przerób 1 rząd. Powtarzaj dodawanie po 1 igle, aż wszystkie 20 wróci do pozycji pracy. Przewieszaj ciężarki do góry, aby oczka były poprawnie przerobione. Robótkę najlepiej jest zakończyć włóczką pomocniczą, aby nie zamykać oczek i połączyć je później szwem dziewiarskim. Tak więc zastąp włóczkę właściwą włóczką pomocniczą i przerób 8-10 rzędów na igłach, które są w pozycji pracy. Obetnij włóczkę i zrzuć tą część z maszyny. Przesuń puste igły do tyłu do pozycji A, aby nie były później przerobione. Zmień ustawienia maszyny na dzianie gładkie i przerób kolejne 8-10 rzędów na pozostałych 20 igłach. Odetnij włóczkę i zrzuć tą część robótki z maszyny.
a oto rękawiczka zaraz po zdjęciu z maszyny. Teraz należy rękawiczkę zszyć. Boki rękawiczki najlepiej zszyć stosując szew tkacki, a części rękawiczki zakończone włóczką pomocniczą połącz ściegiem dziewiarskim. Jak wykonać obydwa ściegi można zobaczyć w filmiku pod tytułem Jak połączyć części rękawiczki na tym samym kanale. Kolejnym elementem do wykonania jest sznureczek do ściągnięcia rękawiczki w nadgarstku. Jak go wykonać, dowiesz się z filmiku również na tym samym kanale. Mam nadzieję, że filmik Ci się podobał i wykorzystasz przedstawiony projekt. Dziękuję za poświęcony czas i zachęcam do subskrypcji, aby być na bieżąco z nowymi filmikami.